Tomek mnie właśnie poprosił, żebym zaczęła szukać mobilnego mechanika, ponieważ my stąd nie odjedziemy, po prostu nie dojedziemy sami do mechanika. A to co, on teraz nie odpali? No się nic nie dzieje, nie wiem co się stało. No przed chwilą był odpalony. No ale też zaczął pyrkać i stwierdziłem, że zanim stąd pojedziemy, to zobaczę co jest grane i wyłączyłem, już się nie chcę odpalić. Generalnie wstaliśmy niedawno, właśnie planowaliśmy sobie pojechać do kawiarni, w sensie ja chciałam pojechać do kawiarni i zaczęliśmy się zbierać, po czym Tomek zaczął odpalać samochód i samochód wydał jakiś dziwny dźwięk, który Tomek zdiagnozował jako taki świadczący o niskim poziomie prądu. Jaki to był dźwięk? Taki Odpaliliśmy go, pochodził 2 minuty, ale Tomkowi coś nie pasowało, więc go zgasił i już od tego momentu nie było w nim w ogóle prądu. Także Tomek jest teraz na telefonie ze swoim tatą. No ale to tata, to poczekaj, bo jakby bezpiecznik pieprznął, to by po prostu nie było prądu, a to tak zrobiło, jakby gdzieś właśnie było słabe połączenie kabla albo coś takiego, nie? I próbują coś rozkminić, ale no, mam szukać mobilnego mechanika, także z plusów jesteśmy w mieście, z minusów jest niedziela, ale to nie jest Polska, to są Stany Zjednoczone i właśnie znalazłam mechanika 7 mil stąd, który jest otwarty 24 na dobę. A jak wasz dzień się dzisiaj zaczął? W sensie w ogóle jest totalny luz, nie mamy żadnej spiny, nie stresujemy się, no bo to w niczym nam nie pomoże. No dobra, chłopaki nic nie zdziałali niestety. Zjedliśmy sobie śniadanko i teraz będziemy dzwonić po mechaników. Mamy nadzieję, że w ogóle się stawią tutaj, bo tak jak mówiłam, dzisiaj jest niedziela, ale na Google Maps jest napisane, że są otwarci 24/7, także trzymajcie kciuki i w sensie nie ma tragedii, bo jesteśmy na Walmarcie, planujemy stąd wyjeżdżać dopiero za 2 dni, w sensie z tej okolicy, więc nie spieszymy się nigdzie. Niczego nam nie brakuje. Jedyne co to Tomek umył panele słoneczne, bo musimy być teraz tacy trochę, wiecie, mindful, jeśli chodzi o poziom naszego prądu, bo jak nam prądu zaczyna brakować, to my się doładowujemy silnikiem, no a teraz się nie da go odpalić, także rozumiecie. Tomasz aż wyciągnął swojego laptopa z szuflady, bo on zazwyczaj jest tutaj i jest podłączony do monitorów, ale teraz ze względu na oszczędności na prądzie to no, taka tutaj sytuacja. często jest zachmurzone i często pada i tak niespodziewanie, więc nie mamy teraz możliwości ładowania w czasie jazdy, bo autobus nie jeździ, więc musimy na to zwracać uwagę, bo nie wiadomo jak to się dalej potoczy, nie? Okay, just so you know, this is old school bus. It used to be a school bus, but we converted it to RV. No co, dzisiaj już jest zabukowany, ma, nie wiem, nie mówił mi co ma, ale nie da rady. Może przyjechać jutro z samego rana. A no trochę to będzie kosztować. Skąd wiesz? Bo mi powiedział, 200 za przyjechanie, a później jest 160 chyba za godzinę pracy. Ja jeszcze popatrzę, czy coś innego, mamy jakieś inne opcje, ale no kurde, nie wiem, czy mamy jakieś inne opcje. Słuchajcie, moi drodzy, sytuacja jest poważna, jeśli chodzi o autobus. Od 2 godzin gdzieś Tomek próbuje rozkminić, co się dzieje. Siedzi sobie przy komputerze w łóżku. Był już w O'Reilly, bo akurat tutaj jest taki sklep z częściami samochodowymi. Kupił jakieś rzeczy. Był w Walmarcie, ale ja sobie teraz tak piszę z moją psiapsi z Anglii i jej mąż, Marek, pozdrawiamy was serdecznie, jest mechanikiem. Marek jest mechanikiem. I Kasia mówi, dawaj, niech się dzwonią i może coś wykminią. No i chłopaki są właśnie na linii i łudzę się, że się uda. No bo fajnie by było, jakby nie musiał przyjeżdżać ten mechanik jutro, nie? I przekręcam, nic się kompletnie nie dzieje, nie? I ona tutaj ma kostka... Okej, tu jest masa rzeczy. Tutaj. Moi drodzy, nie wiem o co chodzi, ale mamy pomoc ze wszystkich stron. Z UK, z drugiej strony parkingu. Przed chwilą przyjechała sąsiadka nasza pick-upem i powiedziała, że jej chłopak jest mechanikiem i że chętnie nam pomoże.
i czy mamy problem w ogóle. Zauważyli prawdopodobnie, że się kręcimy cały czas z otwartą maską. I w ogóle powiedziała, że jest z Francji i ja mówię, o, my jesteśmy z Polski. A ona mówi, moja mama jest Polką. Przybiła piątkę, pojechała na siłownię i właśnie przyszedł jej chłopak. Także mamy 2 mechaników i mam nadzieję, że osiągniemy jakieś sukcesy dzisiaj, jeśli chodzi o silnik. One cable. You need to follow these cables where it's going to be on the chassis. Where goes the cable inside. It's not. It stopped working. Yeah, and it's dead. Oh, it's dead now? There's right now. Yeah. Mamy mechanika na linii, teraz ja go przejęłam. I mamy drugiego mechanika przed maską. Autobus odpalił na 1,9 sekundy i zdechł. Teraz nie ma prądu nigdzie. O, jest prąd na górze. Pojawił się. Nope. Nope, nothing. Nothing. Okay. Oh, now it's working. 11,5 na górze. Jej! You have a bad yeah. You have a bad contact on the audio system batteries. Ej, wiecie co? Bo ja się tak bujam z tą kamerą, nie mam pojęcia o co chodzi. Ledwo słyszę. Tutaj Marek, wyłączyłam Marka. Oni próbują coś rozkminić, coś wiemy, ale poczekajmy aż zakończą i Tomek nam wszystko wytłumaczy, dobra? A ja wracam do montażu. Moi drodzy, mamy oficjalne informacje. No już wiemy co to jest. Przyczyna jest w jednym z tych 2 tutaj połączeń. To są chyba nawet takie bezpieczniki, które można włączyć i wyłączyć. Bo jak on wyłączył jeden z tych 2 bezpieczników, no to mam prąd tam. Poza tym kazał mi przeczyścić wszystkie kable, bo mówi, że to jest bullshit. Bo tu mam, no już co, stare wszystko, nie? To wszystko wibruje, rusza się, kurz, brud, Meksyk, wszystko tutaj jest, więc będę musiał to wszystko ładnie przeczyścić. Kazał mi popsykać WD-40 i w ogóle mi powiedział, żebym sobie to zmienił na normalne bezpieczniki, tylko tu są potrzebne takie duże bezpieczniki, bo tu jest ponad 120 amperów na tym, a na tym jest 100 chyba amperów, bo mówi, że po pierwsze to jest cipne, takie byle co, po drugie jest tutaj dużo ciepła, to jest plastikowe, tam się mogło coś przytopić, jest dużo kurzu, brudu i to tak wszystko się dzieje, więc będę to teraz czyścił. Tak samo powymieniam te tutaj połączenia tych wszystkich kabli, no i zobaczymy. No, na razie jest światełko w tunelu, dość jasne, więc jest szansa, że wybrniemy z tego bez większych kosztów. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, o którym marzyliśmy od czasów, kiedy byliśmy na meksykańskiej pustyni i dzisiaj my i wy zobaczymy największe drzewa świata. Znajdujemy się w miejscu, które jest tak naprawdę systemem parków, 3 parków stanowych oraz 1 parku narodowego i one razem chronią 45% pozostałych nadmorskich lasów sekwojowych. I to miejsce jest na tyle wyjątkowe, że zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wszystkie atrakcje w tych właśnie 4 parkach rozkładają się na takie 2 miejsca, powiedziałabym, jak spojrzycie na mapę, na górną i na dolną część i my dzisiaj zaczniemy właśnie od tej północnej, ze względu na to, że jest trochę bardziej dzika, jest tam troszeczkę mniej infrastruktury i jest jedna atrakcja, która dosyć mocno mnie przeraża. A my nie mieliśmy jechać z drugą stroną, żeby nie być przy przepaści, ale zanim do tego przejdziemy, to myślę, że wszystkim należy się update autobusowy, bo muszę przyznać, że z jakiegoś powodu na jeden dzień zapomnieliśmy, że jesteśmy youtuberami i nie nagraliśmy absolutnie nic z naprawy właśnie naszego autobusu, także zdarza się. Najpierw ja zrobiłam kawę Tomkowi, a teraz Tomek zrobił kawę mi. Dzisiaj było na tyle zimno, że z samego rana włączyliśmy sobie ogrzewanie i stąd właśnie suszące się rzeczy na dole. Znaczy ja już wyłączyłem ogrzewanie. To dobrze, bo już się robiło ciepło. Pianka do kawy. Poproszę. Dobra, czy chciałbyś nam opowiedzieć, co się wydarzyło z naszym baby? Baby! Tego nie było jeszcze. Autobusław ostatnio ustaliliśmy, tak? No, wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Co się stało? Czy tam śniedź? Śnieg? Śniedź? Nie wiem jak to się nazywa. Chyba to. Po prostu złe połączenie.
W którym miejscu dokładnie było to złe połączenie, nie wiem, ale wyczyściłem praktycznie wszystko. Wyczyściłem wszystkie połączenia pod akumulatorami. Wyczyściłem też podłączenie do akumulatora, który jest tutaj pod spodem, do którego jest bardzo ciężki dostęp i którego na szczęście nie musiałem wyciągać, bo jest to przedsięwzięcie samo w sobie. Wyczyściłem połączenia do karoserii, masy, gdziekolwiek, cokolwiek znalazłem. Jedyne co nie wyczyściłem to jest połączenie do rozrusznika, ale nie było potrzebne, wyglądało dobrze. No i wszystko jest teraz piękne, ładnie. Zabezpieczyłem też kupiłem taki spray, który zabezpiecza te wszystkie połączenia. Jakaś taka pomarańczowo-żółta maź. Może będzie dłużej wytrzymywać niż wytrzymywał, chociaż też nie było źle. No. Też parę lat jeździliśmy bez dotykania tego wszystkiego. Więc na szczęście obyło się bez mechaników, bez wydania kupy $100. Jedziemy i samochód nawet odpala tak bardziej rzeźko. Lepiej warczy. Z rzeczy najistotniejszych, prawie najistotniejszych, żyją tutaj po pierwsze łosie, po drugie pumy, kuguary, mountain lions, jakkolwiek lubicie to nazywać, i po trzecie Goldeny? niedźwiedzie brunatne. Teraz ruszamy spod jednej z najpiękniejszych rzek, jakie widzieliśmy w ogóle w życiu, do parku stanowego, którego nazwy nie umiem wypowiadać. W sensie jeszcze nie wiem, czy to jest Jedida, czy to jest Jedediah, czy to jest... Poczekaj, ja ci powiem. Jedediah Smith. Jedediah Smith. Jedediah. Jedediah. Zaczniemy zwiedzanie tego parku poprzez przejechanie takiej scenic route, takiej drogi widokowej. Tu w Stanach w parkach często takie drogi są. No i tutaj jest troszeczkę dreszczyk emocji, bo ta droga jest niezalecana kamperom i samochodom z przyczepą, ale nie jest zabronione. Z tym, że jest to bardzo wąska, kręta droga przez las. Ja tą drogę przejechałem na Google Maps i wydaje mi się, że, że będzie ok, ale szczerze mam trochę dreszczyk emocji. Jeżeli ta droga byłaby jednokierunkowa, to bym się w ogóle o nic nie martwił. Ale ta droga jest w dwa kierunki i tam naprawdę nie ma miejsca się gdzie mijać, a my jesteśmy o jakieś tyle, przynajmniej szersi od każdego Vena, takiego sprintera na przykład, więc na takiej wąskiej drodze może to być duża różnica i nie powiem, mam delikatny dreszczyk emocji z tym związany, bo tam jest ciasno, momentami jest bardzo ciasno. 3 razy powiedziałeś dreszczyk emocji. No to oznacza, że mam dreszczyk emocji. Generalnie chodzi o to, że na tej trasie znajdują się te największe drzewa świata. Tak, mijasz się po prostu z nimi, także mamy nadzieję, że w ogóle uda nam się wjechać tam, a później, że uda nam się z tego wyjechać. Zobaczymy, co nam ludzie po drodze będą się pukać w czoło, jak tam będziemy głębiej i głębiej wjeżdżać. Właśnie próbujemy rozgrzać autobus i siebie i ustaliliśmy, że w sumie jak zwykle ja jestem od nagrywania, Tomek jest od jazdy i nikt nikomu ma nie przeszkadzać, bo dzisiaj jest taki moment w miesiącu, że może jedna osoba wybuchnąć, a druga ma tak niepodzielną uwagę i będzie tak skupiona, że też może przypadkiem wybuchnąć. Może nie zauważyć tego wybuchu na przykład. Tak, bo ja jak jadę, jak jesteśmy na takich trasach mocno... On jest nieobecny. Tak, skupiam się strasznie. No, żeby gdzieś nie zawadzić, bo tutaj wiesz, długi tył... No wypadałoby, nie? Długi tył mamy, troszkę szersi jesteśmy niż ten. Nie jest to jakiś wielki gabaryt, ale jednak trzeba troszeczkę bardziej zwracać uwagę. Nie? Przejechał koło nas pan pick-upem i spojrzał na nas i zrobił tak. Amator. No? Ej, Michał, widziałeś jego minę? Trailers not advised. Trailers not advised. Not advised, czyli co to znaczy? Nierekomendowane. Jedź, ale uważaj. Yes. Have you been down here before? No. Alright. Are we gonna make it? I don't know. But we parked over there. Have you been there before? No. We found the information that unless you're like 25, you Okay. fit. We are 25 exactly, so We're longer than that, so we're gonna try. yeah. Good luck. Alright. Tyci z tego kampera stanęli sobie wcześniej i wyszli na nóżkach. A my nie mieliśmy jechać z drugą stroną, żeby nie być przy przepaści. Nie, bo to jest tak, że chwilę jesteś z tej strony, chwilę jest... tam jest gorzej.
Tak mi się wydaje. Znaczy więcej będziemy... Gorzej? Ej, a właśnie może by się trzeba było też zatrzymywać trochę. To się zatrzymamy. Chcesz tu? A tutaj po Tu się prawej. zatrzymamy. Czy ktoś patrzy na nas jak na debili? Nie, tylko machają. Okej. Widzisz? Wysiedliśmy sobie, żeby zobaczyć z bliska te przepiękne drzewa, bo jak na razie widzieliśmy je tylko z drogi. Przyjechaliśmy generalnie około mili prawdopodobnie. Jak na razie tylko jedna osoba tak się na nas dziwnie popatrzyła i poza tym jak na razie jest tutaj dużo więcej miejsca niż się spodziewałam. Można się zatrzymać, można wysiąść z samochodu, porobić zdjęcia. Wzięliśmy drugi aparat, także ja bym chciała w ogóle się poprzytulać trochę z tymi drzewami. Jest to spektakularne i w ogóle tutaj był nagrywany Park Jurajski, wiedzieliście? I na tej trasie jesteśmy też nie tylko z tego powodu, że chcielibyśmy ją przejechać, tylko ze względu na to, że na niej znajdują się trailheady, w sensie początki tras hikingowych. Nie da się tutaj inaczej Wędrówkowych. Mówi się wędrówka po polsku. Teoretycznie moglibyśmy tu wjechać motorem albo rowerami, gdyby były sprawne. Chce ktoś kupić rowery, ale to by było dużo zamieszania. Generalnie nie ma tutaj chyba za dużo parkingów, tak mi się wydaje, w tym parku. Znaczy na tej trasie nie ma takie tylko alejki, zatoczki. Takie zatoczki są. Także zobaczymy, czy w ogóle uda nam się ruszyć na te trasy hikingowe. Mam nadzieję, że tak, bo podobno są niesamowite. Właśnie przejechali koło nas rangerzy, takim samochodem, wiecie, oznakowanym State Park, pracownicy i tak dalej. I w ogóle nie zwrócili na nas uwagi, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry znak. Czy wy możecie spojrzeć na to drzewo, proszę Państwa? Czy wy to widzicie? Tomek dla Tomasz skali. dla skali. Tomasz ma 6 stóp wysokości. Te drzewa są trochę jak takie budynki, latarnie morskie. Latarnie morskie, no, powiedzmy coś widzę w tym. Bez problemu mogłabym tutaj zamieszkać. Wybudowałabym sobie taką chatkę jak miał Shrek i byłabym szczęśliwa. Każdy byłby szczęśliwy, otoczony taką naturą. Zauważyłam, że te redwoods tak się łączą w grupy. Po kilka pni, naraz po kilka drzew rośnie ze sobą. Chipmunk, co ty chcesz? To, co widzicie, to żółtopoliczkowy chipmunk, mieszkaniec redwoods, który jest gatunkiem gryzonia z rodziny wiewiórkowatych. I tak, faktycznie, redwoody często rosną w grupach, ponieważ potrafią wypuszczać nowe drzewa z korzeni wokół drzewa matki. I one w ten sposób właśnie tworzą charakterystyczne układy, na przykład kręgi. Mają płytkie, ale szerokie korzenie, które splatają się z korzeniami innych drzew, co wzmacnia je przed wiatrem i dodatkowo młode sekwoje dobrze rosną w cieniu starszych, więc naturalnie rozwijają się blisko siebie. To wszystko pomaga im przetrwać, rozmnażać się i utrzymać stabilność w ekosystemie. Przejechaliśmy prawie pół trasy i udało nam się znaleźć miejsce pod najważniejszym szlakiem w tym parku, w tych Ogólnie parkach. w bajkach, nie? To nie jest żadne Plus. wyzwanie. Wiem, że tam trochę dalej jest trochę ciaśniej, zwłaszcza z tymi drzewami, ale zobaczymy. Jak na razie to... Mijamy się co chwilę z wszystkimi bez problemu. Czasami musimy zjechać na boczek, a czasami po prostu się mijamy jak na zwykłej ulicy. Na razie najwężej było na moście, na którym ktoś sobie postanowił w ogóle zaparkować z jednej strony, a z drugiej strony zaglądać do rzeki w trójkę razem z psem. I później był taki podjazd i dosyć wąsko, ale i tak byliśmy się w stanie minąć z 3 samochodami, także no problem. Jest to dużo szersze niż wyglądało na Google Maps. Także zanim ruszymy na naszą traskę, to musimy coś zjeść, bo nic nie jedliśmy, jak to zwykle bywa, a jest 12. Zjedliśmy śniadanko, tutaj zaparkowaliśmy autobus i właśnie podjechał drugi taki kamper. Wydaje mi się, że jest troszkę krótszy od nas, ale Tomek mówi, że na pewno jest wyższy. I ruszamy na trasę. Ja w ogóle uważam, że dzisiaj wygraliśmy życie. O, życie całe. W sensie znajdując tutaj parking. I w ogóle to jest bardzo dobry sezon na zwiedzanie tego parku ze względu na to, że nie ma za dużo ludzi. Także jakbyście kiedyś planowali odwiedzać Redwoods, to w ogóle maj, czerwiec
super sprawa. Polecamy. Właśnie zerknęliśmy na mapę. Hello! Grove of Titans, that's what we need. Właśnie zerknęliśmy na mapę i byliśmy bardziej zdezorientowani niż wcześniej, bo na mapie nie było Grove of Titans, ale doszliśmy na Trailhead i było właśnie na strzałce, także, znaczy na znaku, także ruszamy. Jesteśmy tu, naszym celem jest Tatraska. Kolejna dezorientacja mojego mózgu. Jest tutaj napisane, że wkraczamy do jednego z najmokrzejszych nie parków, tylko lasów w Kalifornii, do prawdziwego rainforest. A z tego, co ja się orientuję, to jedynym rainforest w Stanach Zjednoczonych jest El Yunque w Puerto Rico. Zrobiłam research i spieszę do Was z wyjaśnieniem. Chociaż w USA mamy lasy deszczowe, to prawie wszystkie z nich są umiarkowane, a ten w El Yunque jest lasem deszczowym tropikalnym. I tutaj szybka lekcja geografii dla tych, którzy nie uważali na lekcjach albo po prostu zapomnieli. Lasy deszczowe tropikalne, takie jak El Yunque w Puerto Rico, są gorące i wilgotne przez cały rok, z bujną, zróżnicowaną roślinnością i z dużą bioróżnorodnością. Natomiast lasy deszczowe umiarkowane, takie jak właśnie Redwoods w Kalifornii, mają chłodniejszy klimat, dominują w nich bardzo wysokie drzewa iglaste i roślinność przystosowana jest do mgły i niższych temperatur. Odwiedzenie tego parku w tym okresie jest również dobre ze względu na to, że nie jest teraz tak deszczowo. Myślę, że przez większość roku jest tutaj jednak potrzebna kurtka przeciwdeszczowa. Zobaczcie, tutaj nawet koniczyny są dużo większe. Absolutnie chyba wchodzimy właśnie do bajki. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle niesamowita trasa i ta cisza robi taki klimat. Jak wrażenia? Pięknie, bo podejrzewam, że w ogóle to nie oddaje na kamerze. Nie da się tego po prostu sfilmować, sfotografować, bo to jest za duże. Niesamowite, warto przyjechać tu. I właśnie doszliśmy, wnioskuję po szumie, do rzeki Smith River, ona chyba się nazywa. Nie widzę jej, ale słyszę. To jest bardzo lightowy hike, ale nie da się tutaj po prostu iść, wiecie, tak przed siebie, tylko cały czas głowa do góry albo na boki. No jest to coś naprawdę wyjątkowego, czego nie widzieliśmy do tej pory. Nie da się patrzeć pod nogi. Jest bardzo dużo paproci. Wszędzie. Zobaczcie, jak to drzewo oplotło inne drzewo korzeniami. Żeby Wam pokazać to drzewo, muszę dać prawie pionowo kamerę. Na trasie jest bardzo dużo ludzi, co chwilę kogoś mijamy, także nie chciałabym wiedzieć, co tutaj się dzieje w takim szczycie, w sensie w szczycie sezonu. Hello. Hej. Właśnie powiedziałam Tomkowi, że odkładam kamerę, bo cały czas coś nagrywamy, ale doszliśmy do momentu, w którym wchodzimy do Deep Forest, głębokiego lasu. Podejrzewam, że tu jest po prostu ten szlak tytanów już. A tu znowu na drugiej stronie jest informacja o tym, żeby uważać na latające wiewiórki. W sensie może nie uważać, tylko że są one po prostu tutaj obecne. A w rzekach są łososie. Wiecie, co to oznacza? Wiecie, kto się tutaj karmi jesienią? Niedźwiadki. Z tego, co się orientuję, to w 2022 roku ta ścieżka została odnowiona i zostały zamontowane tutaj takie metalowe chodniki. Jest ich tutaj 1/3 mili i można sobie na spokojnie oglądać giganty. I znajdują się tutaj najwyższe, największe objętościowo drzewa. Tak jak widzicie, to jest na razie największym, jakie widzieliśmy na trasie, tak mi się wydaje, nie? Tak. Ten główny pień ma taką odnogę, która idzie we własne drzewo, tak jakby tam u góry gdzieś. I tak jak Tomek mówił wcześniej, to są po prostu takie ogromne budynki. Jakbyśmy postawili tutaj autobus, to autobus by był mały przy nich. Na tej tablicy jest napisane, że w koronach drzew istnieje taki własny ekosystem. Mieszkają tam na przykład jaszczurki i jakieś rośliny, których nie można znaleźć tutaj na dole. Poza tymi zwierzętami, o których mówiliśmy Wam wcześniej, występują też takie, ale niełatwo je podobno wypatrzeć w lesie. Nazywają się Humboldt-Marten. Albo Martes caurina humboldtensis. Jakoś tak energii mało mam, bo taka cisza tutaj jest i taki spokój. Człowiek ma taki wewnętrzny spokój. Nie ma szaleństwa.
Doszliśmy do ostatecznego celu, czyli do tego Grove of Titan. Okazało się, że to jest taki bardzo malutki gajek. Gajek? Grove to gaj. Gaj tytanów. I spędziliśmy tutaj trochę czasu. Jest taka cisza i taki klimat, że naprawdę można się wyciszyć i pomedytować, nawet nie próbując. Porobiliśmy piękne zdjęcia. Jak chcecie zobaczyć to konkretnie, nie konkretnie, tylko koniecznie zajrzyjcie na naszego Instagrama. No i my powoli zbieramy się do autobusu. Mamy straszną ochotę na jakąkolwiek kofeinę, więc podejrzewam, że zrobimy sobie kawkę i ruszamy dalej w trasę. Mamy jeszcze połowę do przejechania tej trasy szutrowej, a nie przy jej końcu, tylko chyba zaraz jest kolejna trasa, na którą chcielibyśmy wyjść. Tutaj jak są takie przesmyki drzew, to jest taki dźwięk, jakby było po prostu studio nagrań, takie idealne do voice-overów albo do reklam. Albo do śpiewania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep AnitaW.pl. Jeśli chcielibyście się wyposażyć w jakieś bluzy, koszulki, kubki, breloczki, czapki, to zapraszamy Was na stronę internetową AnitaW.pl, ponieważ AnitaW.pl jest sponsorem tego odcinka. Dziękujemy za sponsorowanie, wracamy do odcinka. Co ty robisz? Prezentacja. Szybko prezentacja. To jesteś normalna. O, tutaj też. Prawie 4 mile przeszliśmy, także bardzo duże osiągnięcie jak na nas. Dobra, zrobiliśmy sobie właśnie kawkę, Tomek zrobił nam kawkę i ruszamy dalej w trasę. Nie wiemy gdzie, nie wiemy jaki jest plan, nic nie wiemy w sumie, nie? No jedziemy sprawdzić na tą drugą trasę hikingową. Jeżeli będzie miejsce parkingowe, to się idziemy przejść tak sami dla siebie bez kamery, kawałek. Bez nas. A jak nie będzie, no to jedziemy dalej, wyjeżdżamy i pomyślimy co dalej wtedy. Tak jest. Na pewno musimy do sklepu jechać. I na pewno musimy kawę wypić, bo zasypiamy. Przeszliśmy się bez kamery, prawie. Teoretycznie, praktycznie nagraliśmy kilka przebitek, ale coś wam mamy powiem. wnioski. Nagrywaliśmy, tak, to samo chcemy chyba powiedzieć. No, że generalnie Boy Scout dużo ciekawszy niż Grove of Titans. Tak, jeżeli będziecie tutaj, będziecie mieć mało czasu, to Boy Scouts jest dużo ładniejszy. Jest dużo więcej tych wysokich drzew i w ogóle cały ten taka, nie wiem, otoczka tej aura, trasy. Wszystko jest takie bardziej dzikie to i jest, wydaje się, że jest gęściej, że jest jakby więcej tych drzew i jakoś jest taka bardziej górkowo, tam jest taka płaska bardziej, nie wiem, dużo bardziej nam się podobało od momentu jak tylko weszliśmy na tą trasę. Przeszliśmy 3 mile, ale cała ta trasa ma chyba 5 mil. My się po prostu w pewnym momencie zawróciliśmy, bo jesteśmy zmęczeni. A ja nie o to chciałem, nie ten wniosek. Poszliśmy tutaj bez kamery, ale wzięliśmy jedną, żeby sobie tak pobawić się. W razie jakby wiecie, coś się działo, jakiś tak. niedźwiedź. I nagrywaliśmy, ja nagrywałem Anitę, szliśmy to dość duży kawałek i przeszliśmy po prostu i później wracając weszliśmy na taki mostek i byliśmy zdziwieni, że tego mostka nie widzieliśmy wcześniej. W ogóle się zaczęliśmy zastanawiać, czy dobrą drogą idziemy, chociaż tam myśleliśmy, że się zgubiliśmy. Że tam jest jedna droga, więc tak właśnie jest jak się nagrywa. Jest bardzo ciężko skupić się na tym, żeby wchłonąć to dla siebie, bo trzeba się skupiać na tym, żeby nagrywać. Te momenty, co nagrywaliśmy, to nas nie było. Ja widzę, że ciebie też już zaczyna nie być tutaj głową. Nachodziliśmy się tyle, co nie pamiętamy kiedy nachodziliśmy się i troszkę zmęczenie nam wchodzi. Musimy teraz stąd wyjechać, pojechać do sklepów i przejechać... Do sklepu jednego. Do Walmartu, tak? Tak, będzie do sklepów. Okej. I przejechać ponad godzinę na drugi koniec tego parku, bo ten park jest bardzo długi. Na jutro potrzebujemy być na drugim końcu. Dobra, tyle.
to? Nie wiem. W środku nic nie czuć. Ja nie widzę z drugiej strony nic, żeby tu dymiło, tylko dopiero stąd, że Ale to pachnie jak hamulce. chyba przegrzały delikatnie hamulce. Może zgaszę silnik, co? Hamulce, no. Czyli będziemy żyć? No tak, ja się położę jutro, może rano jak się przebiorę, albo może jeszcze dzisiaj i zerknę, jak zobaczę jak klocki wyglądają, ale one były zmieniane w sumie już 2 lata temu, tylko że wcześniej chyba z 4 lata żeśmy jeździli Nie zmieniając. nie zmieniając ich, no. W każdym razie właśnie dotarliśmy do naszej miejscówki na noc. Jesteśmy nad oceanem, chyba Wam wcześniej nie wspominaliśmy. Jeśli sami nie wiedzieliście, to Redwoods leży nad oceanem, także mamy przepiękny widok. Zostajemy sobie tutaj i idziemy jeść, bo jesteśmy niesamowicie głodni. Do widzenia. Zjedliśmy obiad i tylko na koniec jeszcze chcieliśmy Wam powiedzieć, że mimo, że nie widzieliśmy jeszcze całego parku, to bardzo serdecznie polecamy Wam ten park. Jeśli chodzi o tą drogę, którą żeśmy przejechali, okazało się, że to w ogóle nie ma się czego bać. Można spokojnie takim, a nawet większym kamperem przejechać. No z przyczepą to dobry kierowca. Dobry kierowca dałby radę, z nie za długą przyczepą, ale bajka. No, bardzo fajna droga, polecamy. Polecamy. Zupełnie coś takiego nowego, innego. Przepięknie. W ogóle magia, radość. Magia. No takiego lasu to jeszcze nie wspaniałość. widzieliśmy i nie wiem czy zobaczymy. Jest to coś wyjątkowego. I dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się z Wami w następnym odcinku. Do zobaczenia. My idziemy spać, bo jesteśmy padnięci. Pa, pa! Ze względu na to, że sponsorem tego odcinka jest sklep Anita W, to mamy dla Was kod rabatowy na darmową przesyłkę na terenie Polski do paczkomatu. Kod to Redwoods. Zapraszamy. Buziaczki, pa, pa! Najpierw. Kurna, tak mnie obszczygł, że po prostu nie wiem co mam z tym garnkiem na głowie robić. I słyszysz to? Kota mamy. Możemy mieć psa zamiast kota? To jest woda czy kawa? Właśnie trochę... Masz moją. Woda z mlekiem smakuje jak ta bawarka, co sobie ostatnio Pokaż, zrobiłam. tak źle? Kończyła się kawa, trzeba było zmielić i tak pytałem się ciebie, czy może być niepełna. Zajebista. Oczami wyobraźni. Oczami wyobraźni widzę tutaj niedźwiedzia, jak wyłapuje sobie salmonika. Na środku go przegryza, końcówki wyrzuca, łapie następnego i tak w kółko. Widzisz to? Co ty robisz? Nagrywam.